Mój zazdrosny brat wymierzył we mnie naładowany pistolet podczas wojskowego pogrzebu. Nazwał mnie zdrajczynią i kazał odejść. Ale wtedy jego dowódca podszedł wściekły, stanął na baczność i zasalutował mi: generał. Twarz mojego brata zbladła jak kartka papieru. Nazywam się Fajon. To było podczas pogrzebu mojego ojca. Mój brat zazdrosny, zapiekły, pełen żalu celował mi prosto w czoło. Uznał, że jak zawsze po prostu zniknę. Ale wtedy, zanim zdążył nacisnąć spust, jego przełożony ruszył ku nam z oburzeniem. Zatrzymał się, stanął prosto, wyprężył się i zasalutował. Generał powiedział wyraźnie. Twarz Garreta mojego brata nagle straciła kolor. Ale ta historia nie zaczęła się w tej chwili, gdy stalowa lufa dotknęła mojej skóry. Zaczęła się znacznie wcześniej w dniu, gdy moja rodzina pomyliła moje milczenie z poddaniem się. I nie mieli pojęcia, że czeka ich szok, który będzie znacznie gorszy, niż mogli sobie wyobrazić. Zanim zanurzymy się głębiej, która godzina? Skąd słuchasz? Napisz mi to na dole, czytam każdy komentarz. Czwartkowe poranne słońce rozlewało się nad białymi rzędami nagrobków w Camp Nelson, odbijając się od łusek naboju pozostawionych przez pluton egzekucyjny podczas próby. Wysiadłam z wypożyczonego samochodu w czarnej, obcisłej sukni. Mój mundur wojskowy nadal spoczywał w pokrowcu na tylnym siedzeniu. Tkanina wydawała się cienka wobec rześkiego powietrza Kentucky. Ale prawdziwy ciężar spoczywał w mojej kieszeni stara, zielona naramiennikowa pejgan mojego ojca. Postrzępiona krawędź dotykała mojego kciuka, jakby bijący puls wspomnienia. Szłam przez trawnik w kierunku namiotu pogrzebowego. Obcasy zapadały się w miękką ziemię, zostawiając ślad, który każdy detektyw mógłby śledzić. 2 żołnierzy stanęło na baczność, gdy przechodziłam. Żaden mnie nie rozpoznał bez gwiazdek. I dobrze. Nie przyszłam tu po brawa. Wewnątrz namiotu powietrze pachniało goździkami i smarem z broni honorowej warty. Na środku zdjęcie ojca, uśmiechającego się obok mnie, kiedy miałam na sobie pierwszy raz insygnia kapitana. Powinnam siedzieć przy trumnie. Zamiast tego zobaczyłam moją siostrę pakującą ramkę ze zdjęciem do kartonowego pudła, jakby porządkowała garderobę, a nie przepisywała historię. Złość wspięła się po mojej szyi, ale ją połknęłam. Dzień dobry, powiedziałam. Podskoczyła, chwytając ramkę. Fajon, jesteś wcześniej. Opłaca się wybierać loty z wczesnym lądowaniem. Skinęłam głową w stronę pudła. Potrzebujesz pomocy. Jej uśmiech zamarł. Rodzina chce możliwie najprostszej ekspozycji. Mniej bałaganu. Bałaganu? Pozwoliłam, by to słowo zawisło w powietrzu i ruszyłam dalej, odmawiając jej satysfakcji, której oczekiwała sceny awantury. Na zewnątrz rzędy składanych krzeseł czekały, każde oznaczone imienną kartką. Mama Evelyn, blada i opanowana, prowadziła krewnych do miejsc jak Maitre d' w restauracji, której już nie lubiła. Gdy dotarła do mnie, jej wzrok zawisł gdzieś za moim ramieniem. Nie ma miejsca z twoim nazwiskiem, powiedziała. Bo karta zniknęła, odparłam cicho. Zacisnęła usta, po czym skinęła na pomocnika. Będzie stała z tyłu. Mój 15-letni siostrzeniec Miles, wysoki, niepewny, pachnący jeszcze dzieciństwem, szepnął. Ciociu, myślałem, że jesteś za granicą. Jego oczy szukały mojego munduru, może po to, by znów mógł się mną pochwalić na lekcji historii. Właśnie wróciłam, odpowiedziałam, ściskając mu ramię. Ubierz się ciepło. Stanęłam za ostatnim rzędem. Zbliżył się zakład pogrzebowy, kapelusz pod pachą jak wyznanie. Generał, pani, brat zarządzał listą mówców. Pani przemówienie zostało upominięte. Dziesiątki wspomnień przemknęło mi przed oczami. Tata uczący mnie przysięgi, gdy miałam 8 lat. 12 obiecująca, że przemówię kiedyś w imieniu rodziny. 22 wrzeszcząca incoming, gdy ciągnęłam radiotelegrafistę po afgańskim Pile. Ale teraz najtrudniejszym manewrem było po prostu skinąć głową. Rozumiem, powiedziałam. Po drugiej stronie polany gwardia honorowa ćwiczyła składanie flagi. Gerrit nadchodził, mundur wyprasowany, szczęka napięta pod kamery.
Saluti, uściski dłoni, unikanie mojego wzroku jak dziury w drodze. Zatrzymał się przy trumnie ojca, omiatając odznaczenia, które nie potrzebowały czyszczenia, po czym spojrzał na pokrowiec z mundurem w moim aucie. Zawsze musisz być w centrum uwagi, mruknął wystarczająco cicho, by tylko ja usłyszała. Jestem tu dla taty. Nie dla świateł, odpowiedziałam twardo. Pochylił się bliżej. Powtarzaj to sobie dalej. Zabrałam naramiennik na boczny ołtarz i położyłam go na Biblii ojca, tak jak kiedyś on położył swoją okopconą rękę na moim hełmie po ciszy, po bitwie, dumny, wyczerpany. W środku zabrzmiała moja przysięga. Nikt nie wymarze mężczyzny, który nauczył mnie dowodzić. Pojedynczy dźwięk trąbki przeciął scenę, próbna nuta. Głos metalu w powietrzu. Zobaczyłam Garreta rozmawiającego z szefem ochrony cmentarza. Wskazał na mnie. Twarz ochroniarza zesztywniała. Sięgnął po radio przy pasie. Wtedy zrozumiałam, że ta ceremonia nigdy nie miała być cywilna. Echo trąbki jeszcze nie ucichło w koronach drzew, gdy Gerrit wyszedł na środek, jak aktor roszczący sobie prawo do sceny. Podniósł dłoń, składanie flagi zatrzymane w półruchu. Karabiny opuściły się. Buty zesztywniały. Rozmowy ucichły szybciej niż zakłócony sygnał radiowy. Ona nie powinna tu być, powiedział donośnie, tak by dotarło do ostatniego rzędu żałobników. 30 par ramion znieruchomiało. Kapelan przycisnął modlitewnik do piersi, jakby miał go ochronić przed tym, co nadchodziło. Gerrit wskazał mnie prosto palcem. Moja siostra zdradziła tę rodzinę i... Mój zazdrosny brat wymierzył we mnie naładowany pistolet podczas wojskowego pogrzebu. Nazwał mnie zdrajczynią i kazał odejść. Ale wtedy jego dowódca podszedł wściekły, stanął na baczność i zasalutował mi, generał. Twarz mojego brata zbladła jak kartka papieru. Nazywam się Fajon. To było podczas pogrzebu mojego ojca. Mój brat zazdrosny, zapiekły, pełen żalu celował mi prosto w czoło. Uznał, że jak zawsze po prostu zniknę. Ale wtedy, zanim zdążył nacisnąć spust, jego przełożony ruszył ku nam z oburzeniem. Zatrzymał się, stanął prosto, wyprężył się i zasalutował. Generał powiedział wyraźnie. Twarz Garreta, mojego brata, nagle straciła kolor. Ale ta historia nie zaczęła się w tej chwili, gdy stalowa lufa dotknęła mojej skóry. Zaczęła się znacznie wcześniej, w dniu, gdy moja rodzina pomyliła moje milczenie z poddaniem się. I nie mieli pojęcia, że czeka ich szok, który będzie znacznie gorszy, niż mogli sobie wyobrazić. Zanim zanurzymy się głębiej, która godzina? Skąd słuchasz? Napisz mi to na dole, czytam każdy komentarz. Czwartkowe poranne słońce rozlewało się nad białymi rzędami nagrobków w Camp Nelson, odbijając się od łusek naboju pozostawionych przez pluton egzekucyjny podczas próby. Wysiadłam z wypożyczonego samochodu w czarnej, obcisłej sukni, mój mundur wojskowy nadal spoczywał w pokrowcu na tylnym siedzeniu. Tkanina wydawała się cienka wobec rześkiego powietrza Kentucky. Ale prawdziwy ciężar spoczywał w mojej kieszeni, stara, zielona naramiennikowa pejgan mojego ojca. Postrzępiona krawędź dotykała mojego kciuka, jakby bijący puls wspomnienia. Szłam przez trawnik w kierunku namiotu pogrzebowego. Obcasy zapadały się w miękką ziemię, zostawiając ślad, który każdy detektyw mógłby śledzić. 2 żołnierzy stanęło na baczność, gdy przechodziłam. Żaden mnie nie rozpoznał bez gwiazdek. I dobrze. Nie przyszłam tu po brawa. Wewnątrz namiotu powietrze pachniało goździkami i smarem z broni honorowej warty. Na środku zdjęcie ojca, uśmiechającego się obok mnie, kiedy miałam na sobie pierwszy raz insygnia kapitana. Powinnam siedzieć przy trumnie. Zamiast tego zobaczyłam moją siostrę pakującą ramkę ze zdjęciem do kartonowego pudła, jakby porządkowała garderobę, a nie przepisywała historię. Złość wspięła się po mojej szyi, ale ją połknęłam. Dzień dobry, powiedziałam. Podskoczyła, chwytając ramkę. Fajon, jesteś wcześniej. Opłaca się wybierać loty z wczesnym lądowaniem. Skinęłam głową w stronę pudła. Potrzebujesz pomocy? Jej uśmiech zamarł. Rodzina chce możliwie najprostszej ekspozycji. Mniej bałaganu. Bałaganu?
Pozwoliłam, by to słowo zawisło w powietrzu i ruszyłam dalej, odmawiając jej satysfakcji, której oczekiwała sceny, awantury. Na zewnątrz rzędy składanych krzeseł czekały, każde oznaczone imienną kartką. Mama Evelyn, blada i opanowana, prowadziła krewnych do miejsc jak Maitre w restauracji, której już nie lubiła. Gdy dotarła do mnie, jej wzrok zawisł gdzieś za moim ramieniem. Nie ma miejsca z twoim nazwiskiem, powiedziała. Bo karta zniknęła, odparłam cicho. Zacisnęła usta, po czym skinęła na pomocnika. Będzie stała z tyłu. Mój 15-letni siostrzeniec Miles, wysoki, niepewny, pachnący jeszcze dzieciństwem, szepnął. Ciociu, myślałem, że jesteś za granicą. Jego oczy szukały mojego munduru, może po to, by znów mógł się mną pochwalić na lekcji historii. Właśnie wróciłam, odpowiedziałam, ściskając mu ramię. Ubierz się ciepło. Stanęłam za ostatnim rzędem. Zbliżył się zakład pogrzebowy, kapelusz pod pachą jak wyznanie. Generał, pani, brat zarządzał listą mówców. Pani przemówienie zostało upominięte. Dziesiątki wspomnień przemknęło mi przed oczami. Tata uczący mnie przysięgi, gdy miałam 8 lat. 12 obiecująca, że przemówię kiedyś w imieniu rodziny. 22 wrzeszcząca incoming, gdy ciągnęłam radiotelegrafistę po afgańskim Pile. Ale teraz najtrudniejszym manewrem było po prostu skinąć głową. Rozumiem, powiedziałam. Po drugiej stronie polany gwardia honorowa ćwiczyła składanie flagi. Gerrit nadchodził, mundur wyprasowany, szczęka napięta pod kamery. Saluti, uściski dłoni, unikanie mojego wzroku jak dziury w drodze. Zatrzymał się przy trumnie ojca, omiatając odznaczenia, które nie potrzebowały czyszczenia, po czym spojrzał na pokrowiec z mundurem w moim aucie. Zawsze musisz być w centrum uwagi, mruknął wystarczająco cicho, by tylko ja usłyszała. Jestem tu dla taty. Nie dla świateł, odpowiedziałam twardo. Pochylił się bliżej. Powtarzaj to sobie dalej. Zabrałam naramiennik na boczny ołtarz i położyłam go na Biblii ojca, tak jak kiedyś on położył swoją okopconą rękę na moim hełmie po ciszy, po bitwie, dumny, wyczerpany. W środku zabrzmiała moja przysięga. Nikt nie wymarze mężczyzny, który nauczył mnie dowodzić. Pojedynczy dźwięk trąbki przeciął scenę, próbna nuta. Głos metalu w powietrzu. Zobaczyłam Garreta rozmawiającego z szefem ochrony cmentarza. Wskazał na mnie. Twarz ochroniarza zesztywniała. Sięgnął po radio przy pasie. Wtedy zrozumiałam, że ta ceremonia nigdy nie miała być cywilna. Echo trąbki jeszcze nie ucichło w koronach drzew, gdy Gerrit wyszedł na środek, jak aktor roszczący sobie prawo do sceny. Podniósł dłoń, składanie flagi zatrzymane w półruchu. Karabiny opuściły się. Buty zesztywniały. Rozmowy ucichły szybciej niż zakłócony sygnał radiowy. Ona nie powinna tu być, powiedział donośnie, tak by dotarło do ostatniego rzędu żałobników. 30 par ramion znieruchomiało. Kapelan przycisnął modlitewnik do piersi, jakby miał go ochronić przed tym, co nadchodziło. Gerrit wskazał mnie prosto palcem. Moja siostra zdradziła tę rodzinę i zdradziłaś naród, który włożył naszego ojca do tej trumny. Szmer przeszył namiot, pół westchnienie, pół zawstydzony kaszel. Serce biło mi mocno, ale twarz pozostawała nieruchoma, dłonie splecione na biodrach. Niech sama podpali swój sznur, jeszcze nie skończyła. Paradowałaś z tymi gwiazdami w kablówce i sprzedałaś nasze nazwisko dla nagłówków. Jesteś hańbą. Zdrada. Nagłówki. Wstyd. Miotał słowami jak kamieniami, licząc, że któryś rozbije coś wewnątrz. Podniosłam wzrok, by spotkać jego spojrzenie. To mówisz sobie co noc? Zapytałam spokojnie, jak kreda na szkolnej tablicy. Kilku weteranów z tyłu wymieniło szybkie spojrzenia. Rozpoznali wyważoną salwę, kiedy ją usłyszeli. Mama spojrzała na trawę, zacięła wargę, jakby część niej chciała interweniować, ale większa była wdzięczna, że to nie ona jest w centrum. Twarz Garreta poczerwieniała. Sięgnął po ceremonialną broń przy pasie, pistolet przeznaczony do salw honorowych, i wydobył go z przesadną wprawą. Metal błysnął w słońcu, odbijając się od wypolerowanej trumny taty.
Zszokowane westchnienia rozeszły się wśród żałobników. Gdzieś zapłakało dziecko. Kliknięcia bezpieczników w karabinach Gwardii Honorowej. Nagłe zamilknięcie ptaków. Lufa pistoletu była wycelowana prosto w mój mostek. Czas zwinął się ciasno jak ta niedokończona flaga. Odejdź teraz, warknął, albo sprawię, że ten pogrzeb zapamiętają z właściwych powodów. Szept jego stali przesunął się przy moim uchu. On nie żartuje, padł szept z boku. Fallon, błagam, idź. Nie odpowiedziałam. Wzrok wbity w oczy mojego brata. Już odchodziłam zbyt wiele razy. I staliśmy tak, rodzeństwo oddzielone centymetrami i lufą broni, aż nagły, szorstki rozkaz przeciął ciszę. Baczność. Odznaczony podpułkownik przybiegł z obrzeża, kapelusz w dłoni, odznaczenia błyszczały. Stanął obok mnie, stukając obcasami i salutując jak na defiladzie, nie w napiętym sporze. Generał Sterlin ogłosił, jego głos odbił się echem między marmurowymi nagrobkami. Rozmowa ucichła. Nawet wiatr się zatrzymał. Dłoń Garreta zadrżała. Pistolet opadł, jakby nagle trzykrotnie zyskał na wadze. Z twarzy odpłynęła mu krew. Przez chwilę wyglądał znów jak 14-latek, złapany na łamaniu tatowej busoli. Panie, odpowiedziałam, odwzajemniając salet pewnym, dwupalcowym gestem. Podpułkownik odwrócił się do plutonu salwowego i rozkazał utrzymać pozycję. Potem spojrzał na mojego brata. Kapitanie Harwell, schować broń. Gerrit przełknął ślinę, ale posłuchał. Dwóch żandarmów wojskowych podeszło do niego spokojnie, ale stanowczo, odprowadzając go od trumny. Jeszcze nie było kajdanek. Ceremonia wciąż trwała. Ale każdy świadek wiedział, że jego przyszłość właśnie zmieniła tor. Gdy przechodził, młody żołnierz z Gwardii Honorowej wyszedł z szeregu. Ręka drżała mu ledwie zauważalnie, podał mi złożoną flagę, którą trzymał przez cały czas. Pani, wyszeptał ojciec, byłby dumny. Przyjęłam niebieski trójkąt z gwiazdami, jego materiał wciąż ciepły od słońca i ceremonii. Szmery przetoczyły się przez zgromadzenie, ten szmer szacunku i uznania, który żołnierze oddają, gdy hierarchia objawia się jasno. Oczy mojej matki zaszkliły się łzami, choć nadal nie mogła się zdobyć, by ruszyć w moją stronę. Gdy Gwardia Honorowa ponownie chwyciła karabiny, salwa rozbrzmiała 3 precyzyjne wystrzały, wypróbowane i doskonałe. Echa odbiły się w dolinie, ale żadne nie uderzyło mocniej niż prosty fakt, który teraz utkwił w umysłach wszystkich żałobników. Generałem tej rodziny nie był syn. Była nim córka, która się nie cofnęła. Pracownik zakładu pogrzebowego, blady, wskazał mi podium, tę samą mównicę, z której wcześniej wymazano moje słowa. Przeszłam obok rzędów krewnych, którzy nagle znaleźli ogromne zainteresowanie własnym obuwiem. Przy mikrofonie pozwoliłam ciszy zapanować. Potem spokojnie wzięłam oddech. Nazywam się generał Fallon Harwell, zaczęłam. Mój głos niósł się poza namiot, docierając do niezliczonych telefonów w drżących dłoniach, i to właśnie chciał, byście zapamiętali o moim ojcu. To był ten moment, gdy pojęłam, nieważne ile par oczu patrzy, ile pasków mają na rękawach, ile medali błyszczy na piersi, musiałam mówić. Zrobiłam krok naprzód, buty mocno osiadły na drewnianym podejście. Flaga wciąż złożona, mocno przyciśnięta do piersi. Cisza była całkowita. Niepełna szacunku, napięta. Jakby samo powietrze nasłuchiwało, niepewne, co opowiem. Nie spojrzałam na Garreta. Nie musiałam. Nie byłam tylko jego córką, zaczęłam, głos pewny, choć z każdą sylabą serce ściskało się mocniej, byłam jego żołnierzem. Nie było szumów z mikrofonu. Żadnych ruchów. Tylko to jedno zdanie tnące ciszę jak nóż. Służyłam u boku mężczyzn i kobiet, których on szkolił. Stałam na tym samym piachu, pod tym samym słońcem. Ryzykowałam to, co on kiedyś. Gdy zostałam awansowana, nie powiedział gratulacje. Powiedział: zasłużyłaś na kolejny pasek, nie piedestał. Teraz zasłuż na szacunek, który z nim idzie. Taki był mój ojciec, wymagający, cichy i zawsze czujny. Ktoś w pierwszym rzędzie, starszy weteran, powoli pochylił głowę w milczącym uznaniu.
Położyłam flagę delikatnie na pulpicie, dłoń oparta na granacie błękitu. Nauczył mnie iść w ogień z jasnością nie dla chwały, nawet nie dla sprawy, ale bo żołnierz obok ciebie zasługuje na twoją niezłomność. Taki chciał zostawić po sobie spadek siły bez okrucieństwa, honor bez hałasu i kręgosłup, który nie zgina się ani pod naciskiem polityki, ani pod rodzinną presją. Nie wspomniałam Garreta. Nie wspomniałam broni. Nie musiałam. Mój ojciec nie wychował milczącej córki. Wychował wojowniczkę, która po prostu urodziła się kobietą. I nieważne, kto dziś spróbuje to zatrzeć, on znał prawdę. Powietrze się zmieniło. Ktoś zapłakał w oddali. Moja dłoń pozostała na fladze. Skinęłam lekko głową i odeszłam. Później, gdy większość tłumu się rozproszyła i kiedy honorowe warty złożyły broń, podeszłam powoli do ławki pamiątkowej, stojącej tuż obok starannie przyciętych żywopłotów. Nie chciałam siadać. Potrzebowałam jedynie miejsca, gdzie niebo mogłoby zobaczyć, że jeszcze oddycham. Tam właśnie znalazła mnie CI. Zdjęła już szpilki, stała boso na trawie, torebkę trzymając pod pachą. Nie odezwała się od razu. Wpatrywała się w ziemię między nami, jakby szukała w niej słów. W końcu powiedziała cicho. Nie miałam zamiaru cię szukać, ale nie mogłam odejść tak po prostu. Obróciłam się lekko. Masz na myśli, jak zrobił to Garrett na mojej ceremonii awansu? Jej oczy drgnęły. Nie chciałam, żeby zabrzmiało to tak gorzko, ale to wspomnienie wciąż paliło jak oparzenie słoneczne pod mundurem. Fallon, zaczęła łagodnie. Przepraszam, że wtedy wyszeptałam. Ale naprawdę wierzyłaś, że pociągnie za spust, dokończyłam, patrząc prosto przed siebie. Wiem. I wiem, że zrobiłaś to z dobrych pobudek. Ale wyszeptałaś, bo jesteś przyzwyczajona, że to ja się wycofuję. Że to ja odchodzę. CI zamilkła. Po chwili skinęła głową. Jesteś najsilniejsza z nas, Fallon. Ale czasem nas przerażasz. Prawie się zaśmiałam. Przerażam je, bo poszłam śladami ojca, zamiast piec ciastka? Zadrżała ponownie. Nie o to chodzi. Tylko dlaczego nigdy nie wracasz? Odchodzisz i nie oglądasz się za siebie. Nie wróciłaś do domu po ostatnim przydziale. Nie przyjechałaś na święto dziękczynienia. Wysłałaś kartkę, kiedy zmarła ciocia Trudy, tylko kartkę. Bo mama jasno dała do zrozumienia, że nie jesteś już mile widziana. CI zawahała się, a potem powiedziała. To ona sprawiła, że złożyłyśmy obietnicę. Powiedziała, że już wybrałaś swoją drogę. Że porzucisz rodzinę dla munduru. Jej słowa osiadły na nas jak powolna mgła. Pokręciłam głową nie z niedowierzaniem, ale dlatego, że w końcu zobaczyłam to takim, jakim było naprawdę. To nie był tylko Garrett, wyszeptałam. To byliście wszyscy. CI nie zaprzeczyła. Spojrzałam na nią, naprawdę spojrzałam. Na delikatną zmarszczkę nad jej brwią, lata cichego posłuszeństwa, które przygniotły jej ramiona. Nie zdradziłaś mnie, powiedziałam łagodnie. Po prostu poszłaś ścieżką tego samego milczenia, którego nauczyła nas mama. Skinęła. W oczach zaczęły zbierać się łzy. Chciałam tylko spokoju, I go dostałaś, odparłam cicho. Ale za cenę udawania, że nigdy nie byłam częścią tej rodziny. Wyciągnęła rękę, ale cofnęłam się nie z gniewu. Z jasnością. Nie byłyśmy już siostrami po tej samej stronie. I nie byłyśmy od dawna. Zanim zdążyła cokolwiek odpowiedzieć, od strony ścieżki nadszedł mężczyzna w odświętnym mundurze, starszy, dostojny, o ostrożnym kroku. Po insygniach na ramieniu i uprzejmym skinieniu innych weteranów poznałam, że to emerytowany pułkownik. Generał Harwell. Powiedział z szacunkiem, wyciągając niewielką kopertę. Pański ojciec poprosił, bym to przekazał. Powiedział, że jeśli dziś wszystko pójdzie źle, będzie pan potrzebować prawdy. Wzięłam kopertę oburącz. CI jeszcze stała obok, ale nie otworzyłam jej przy niej. Wiedziała, że lepiej nie pytać. Gdy odeszła, usiadłam na skraju kamiennej ławki i paznokciem rozłamałam woskową pieczęć.
W środku była odręcznie napisana kartka lekko pochyłym, ale stanowczym pismem. Bez jednej plamy. Pismo ojca nie do pomylenia. Jeśli to czytasz, mała, zaczynał. To znaczy, że twój brat pozwolił swoim demonom zwyciężyć. Nie płakałam. Po prostu czytałam dalej. Zawsze wiedziałem, że przyjdzie dzień, w którym Gerrit przestanie panować nad swoim gniewem. Próbowałem go zdyscyplinować. Próbowałem go ukierunkować. Ale zazdrość nie słucha rozkazów. Przełknęłam ślinę z trudem. On wierzył, że to życie mu się należy. Że ranga mu się należy z urodzenia. Ale ty, Fallon, wszystko sobie wywalczyłaś. Nigdy nie pozwól, by ktoś to zhańbił. Tuż w niektórych miejscach był ciemniejszy, jakby ojciec mocniej naciskał pióro. Zostawiłem instrukcję pułkownikowi Andersonowi, by skorygował akta. Gerrit nigdy nie został honorowo zwolniony. Jego ostatnie upomnienie zostało zapieczętowane, by chronić nazwisko rodziny. Myślałem, że to będzie miłosierdzie. Teraz widzę, to była benzyna. Ty jesteś moim jedynym dziedzictwem, wartym ochrony. Siedziałam w milczeniu przez długi czas. Za mną drzewa kołysały się wśród rzędów flag. Tłum już prawie się rozszedł poza kilkoma starszymi mężczyznami, którzy w ciszy składali krzesła. Złożyłam list, wsunęłam go do płaszcza i wstałam. Na horyzoncie rozciągał się cmentarz szeroki, uporządkowany, spokojny. Nagrobki stały niczym szeregi żołnierzy w każdym kierunku. Próbował mnie wymazać, uniosłam wzrok i ścisnęłam list w jednej dłoni, flagę pod drugą. Wyszeptałam. Myślę, że nadeszła pora, by oddać mu przysługę. Oficer przede mną przez chwilę milczał. Po prostu studiował moją twarz. Potem kopertę, flagę, zdjęcie, ojciec w mundurze, syn odbierający ostatni medal. Wszystko to ułożone było jak układanka na stole przed nami. Ale elementy nie pasowały. Krwawiły. Pochylił się. Pozwólcie, że zrozumiem. Pułkownik Harwell, mówi pani, że pani brat wycelował w panią broń w mundurze podczas pogrzebu. Złapałam jego spojrzenie ostre, bezpośrednie w moje oczy. Pokój zamarł na ułamek sekundy. A potem jego głos się zmienił, mniej uprzejmy, bardziej proceduralny. A pani jest oficerem wyższej rangi, zgadza się? Skinęłam głową. Linia została przekroczona, dodał. To nie była już bójka między rodzeństwem. To była próba przemocy wobec przełożonego. Na terenie federalnym. Przy świadkach. Zbrodnia sądu wojskowego. Patrzyłam, jak notuje każde słowo powoli, starannie. Ostrożnie moja dłoń oparta o brzeg biurka nie drżała, ale w środku czułam, jak osiada coś ciemnego. Nie był to strach. Nie był to smutek. Coś chłodniejszego. Jak prawda zaciskająca szczęki. Kilka godzin później stałam już przed budynkiem. Wiatr szarpał lekko mój mundur, a ja nawet nie zauważyłam, że słońce przesunęło się na niebie. Wszystko wydawało się zachwiane, jakby sam czas zatrzymał się, by wysłuchać tego, co stanie się dalej. Następnego ranka znów wezwano mnie do biura. Raport z sekcji leżał na biurku oficera, kiedy weszłam. Sposób, w jaki na mnie spojrzał, powiedział mi wszystko, zanim wypowiedział choćby słowo. To była jego własna broń służbowa, powiedział cicho, głosem napiętym. Nabita. Pociski z wgłębionym czubkiem. Nieceremonialne. Niesymboliczne. Moja klatka piersiowa nie uniosła się w pełnym oddechu. Kontynuował. To nie był impuls. To nie było emocjonalne załamanie. To było zaplanowane. Usiadłam powoli. Więc gdybym źle się poruszyła, gdyby nie stał spokojnie, gdybym nie utrzymała tonu, gdyby nie przejął flagi w odpowiednim momencie, mogłyby z tego pola wyjechać 2 trumny. Jego słowa uderzyły mocniej niż jakikolwiek strzał. Skinęłam głową. Musimy działać. Kiedy wróciłam tego popołudnia do bazy, ochrona była już powiadomiona. Zaczęto zbierać nagrania z monitoringu z pogrzebu. Świadkowie zostali poproszeni o złożenie zeznań. To powinien być koniec. Nie był.
2 dni później pojawiła się mama. Nikt się jej nie spodziewał i najwyraźniej ona sama też nie oczekiwała powitania. Siedziałam w kantynie w połowie papierowego kubka z gorzką kawą, gdy ją zobaczyłam. Nie pomachała. Nie zdjęła nawet płaszcza. Po prostu stała przy wejściu, dopóki nie podniosłam wzroku. Znalazłyśmy małą, pustą salę konferencyjną. Nie zaproponowałam jej miejsca, więc również nie usiadła. Naprawdę zamierzasz to zrobić? Zapytała, krzyżując ręce. Ton jakby miałam znowu 13 lat i nie pozmywałam naczyń. Widziałam, co zrobił. Ja widziałam zrozpaczonego brata, nie odpowiedziałam. Zamiast tego sięgnęłam po teczkę i wsunęłam przed nią zdjęcie. To zrobione sekundy przed tym, jak sięgnął po broń. Twarz ojca w tle. Broń przy pasie. Moja mina. Twarz Garreta, wyraz czystej kalkulacji. Jej dłoń zawisła nad zdjęciem, ale go nie dotknęła. Wiedziałam, powiedziała cicho. O tym, co zrobił na swojej ostatniej misji. Twój ojciec kazał mi obiecać, że ci nie powiem. Zmrużyłam oczy. Nie powiedzieć mi czego. Odwróciła wzrok. Za granicą zaatakował niższego rangą oficera. Ledwo udało się to zamieść pod dywan. Dlatego został zmuszony do wcześniejszego przejścia na emeryturę. Wpatrywałam się w nią. I nie pomyślałaś, że powinnam to wiedzieć. Kiedy zaczął się rozpadać. Kiedy ja potrzebowałam ochrony. Ty nigdy jej nie potrzebowałaś, wyszeptała. Zrobiłam krok w tył. Powietrze w pokoju stało się lodowate. Dodała. Nie chcieliśmy stracić was obojga. On już się osuwał. Ty zawsze byłaś silna. Nie wiedziałam, czy to miało być pocieszenie. Brzmiało jak zarzut. Pod koniec tygodnia wpłynęły dokumenty. Nakaz sądowy, wojskowy, zakaz zbliżania się. Garretowi cofnięto dostęp. Został zawieszony, oczekując na proces. Zabrano mu odznakę, broń i dostęp do jego dawnej sieci. Ale sieci nie zawsze kończą się za murami bazy. W ten weekend moja skrzynka mailowa eksplodowała. Setki wiadomości. Groźby. Obelgi. Wyzwiska, niektóre udające troskę, inne pełne jadu. Kliknęłam jedno wideo. Potem kolejne. I jeszcze jedno. Kanał YouTube. Twarz Garreta. Jego głos. Rodzina to wszystko. Ale co, jeśli zdradza cię własna krew? Gdy ambicja zmienia siostrę w żmiję, co wtedy? Klipy z pogrzebu, wyrwane z kontekstu. Oficerka obraża żałobnika w trakcie uroczystości. Zacisnęłam szczękę. Miał publiczność. I wierzyli w każde jego słowo. Jeden z komentarzy. Jesteś obrzydliwa. To ty powinnaś leżeć w trumnie. Drugi. Bóg widzi, co zrobiłaś. Garrett to prawdziwy bohater. Zamknęłam ekran i odchyliłam się na krześle. Cisza ścisnęła mnie jak imadło. Później tej nocy pakowałam dokumenty, gdy telefon zawibrował numer prywatny. Prawie go zignorowałam. Ale coś mnie tknęło. Odpowiedziałam. Męski głos spokojny, niemal ostrożny. Jeśli chcesz znać prawdę, powiedział, sprawdź skrytkę magazynową zarejestrowaną na twojego ojca. Tę przy Annesley Drive. Czy coś tam zostawił? Tylko dla ciebie. Nie zapytałam, kim jest. Rozłączył się. O 3:00 nad ranem byłam już na miejscu. Kłódka wciąż miała starą metkę ojca, jego imię ledwo widoczne, wyblakły tusz. Metal zaskrzypiał, gdy otwierałam drzwi. To, co zobaczyłam w środku, roztrzaskało wszystko, co wydawało mi się pewne. Nie czekałam na świt. Gdy ochroniarz wpuścił mnie przez bramę, księżyc skrywał się już za pasmem niskich chmur. Fluorescencyjne światła wzdłuż Annesley Drive bzyczały jak zmęczone ousi. Skrytka 17B na końcu rzędu. Kłódka zardzewiała. Na etykiecie wciąż widniał podpis ojca. Harwell Pot. Wsunęłam klucz. Wzięłam głęboki wdech.
Gdy uniosłam drzwi, szary pył zatańczył w górę, porwany snopem światła mojej latarki. Drewniane skrzynie, każda oznaczona wyblakłym numerem jednostki, obklejały tylną ścianę pomieszczenia. Oprawione cytaty spoczywały wspólnie na krzywej stercie, a na metalowej półce, niemal jak późniejszy dopisek losu, leżał mały ognioodporny sejf i stara kamera Sony, zamknięta szczelnie w torebce strunowej. Nacisnęłam przycisk odtwarzanie. Ekran zamigotał. Tata siedział przy stole warsztatowym. Mundurowa kurtka zwisała z oparcia krzesła za nim. Jego włosy przerzedziły się, policzki zapadły pod wpływem chemioterapii, ale te oczy o barwie stalowego błękitu, były wciąż przejrzyste. Jeśli to oglądasz, maleńka, jego głos był cichy. A potem Gerrit przekroczył granicę, której, jak miałam nadzieję, nigdy nie przekroczy. Wstrzymałam oddech. Latarka zadrżała w moim nadgarstku. Przeznaczał środki z jednostki na własne cele, mówił dalej tata. Fałszował raporty gotowości. A w zeszłym roku wypuścił powietrze ciężko. W zeszłym roku zorganizował całą operację w MEN tylko po to, by cię ośmieszyć. Przekazał fałszywe współrzędne. Obwinił cię za opóźnienie. 3 Marines niemal przypłaciło to życiem. Dowództwo zatuszowało sprawę, by uniknąć skandalu. Mnie wcisnęli ostatni medal, bym milczał. Kamera zadrżała, gdy pochylił się bliżej. Przyjąłem hańbę, bo myślałem, że da się to naprawić. Brutalna pauza. Okazuje się, że nie da się prowadzić człowieka, który nie chce za tobą iść. Taśma skończyła się tam. Bez pożegnania. Bez mądrości. Tylko szum. Otworzyłam sejf. W środku znajdowała się cienka, metalowa kasetka 5-centymetrowa, oznaczona jako tajne. Pod nią koperta, podpisana po prostu, JG. Dostarczyć po otwarciu. Znów pismo ojca. Wsunęłam kasetkę i list do plecaka, zamknęłam jednostkę i ruszyłam prosto na bazę. Świt krwawił różem nad autostradą. Kawa nie dotknęła moich ust, ale adrenalina trzymała dłonie w ryzach. Pułkownik Ramirez czekała przed swoim biurem. Jej spojrzenie przesunęło się z torby na moją twarz. Bez zbędnych słów weszłyśmy prosto do sali konferencyjnej. Położyłam kamerę, tajną kasetkę i zapieczętowany list ojca między nami. Broń na pogrzebie, powiedziałam. To był tylko początek. Oto reszta. Oglądała nagranie w ciszy. Pokój oświetlał jedynie blask ekranu. Gdy obraz ojca zniknął, szepnęła. To zawodowa bomba. Dla niego i wszystkich, którzy mu pomagali. Otworzyłam kasetkę. W środku był prawdziwy raport z akcji w MEN. Imiona wykreślone wcześniej, teraz przywrócone ręką ojca, staranną jak zawsze. Do tego wyciągi bankowe pokazujące sprzeniewierzone środki i wyblakłe zdjęcie. Gerrit ściskał dłoń handlarza bronią, z którym nigdy nie miał prawa się spotkać. Ramirez westchnęła. Wiesz, że to może wciągnąć pół brygady przed sąd wojskowy. Spojrzałam jej prosto w oczy. Niech płonie. Wiadomość rozeszła się błyskawicznie. Do południa zawieszenie Garretta zostało przekształcone w areszt tymczasowy, choć kajdanki jeszcze nie kliknęły. Wtedy właśnie pod drzwiami mojego biura pojawiła się koperta. 2 zdjęcia, ja i mój 8-letni syn, idziemy do szkoły. Pomiędzy nimi wydrukowana notatka. Wycofaj zarzuty, albo zrobi się brzydko. Ochrona bazy prześledziła kod drukarki. Sprzęt administracyjny. Jeden z dawnych kumpli od wódki Garretta. Krąg się zacieśniał. W sieci mnożyły się groźby. Niszczysz bohatera, hańba dla flagi. Jego zwolennicy edytowali zdjęcia z pogrzebu, by wyglądało, że to ja go popchnęłam. Algorytmy zrobiły resztę. Tego wieczoru, wykończona, zarzuciłam torbę na ramię i wyszłam na parking. Zachód malował niebo na posiniaczony fiolet. Przy wyjeździe czarny Charger na biegu jałowym, światła wyłączone. Znałam tę tablicę rejestracyjną na pamięć. Gerrit nie poruszył się. Nie otworzył szyby. Po prostu patrzył. Silnik ryczał jak uwięzione zwierzę.
Zwolniłam, pozwalając mu zobaczyć, że się nie boję. Potem ruszyłam dalej do swojej ciężarówki. Wracałam bocznymi ulicami, co kilka przecznic zerkając w lusterka. Gdy dotarłam pod dom, sąsiedztwo spało. Światła werand błyszczały. Zraszacze klikały w odległych ogrodach. Zresetowałam alarm. Nakarmiłam psa. Zaryglowałam drzwi. Około północy coś stłukło szybę na dole. Wyciągnęłam kij baseballowy spod łóżka i zakradłam się korytarzem. Zasłony w salonie falowały na przeciągu. Blask księżyca odbijał się od stolika kawowego. Na jego środku leżał jeden przedmiot. Ojca złożona flaga. Tylko że nie moja. Pole gwiazd przecięte na pół, gwiazdy wycięte i rozsypane jak konfetti. Ta poszarpana flaga powinna była mnie obudzić, ale zmęczenie w końcu wciągnęło mnie w sen. 2 godziny później, cichy klik zamka. Zegar w sypialni, godzina 2:17 w nocy. Za późno dla sąsiadów, za wcześnie na świt. Z sercem dudniącym sięgnęłam po kij i ruszyłam korytarzem. Dom pachniał krochmałem i metalem. W kuchni księżycowe światło oblewało stół. Na blacie leżała ojca mundurowa kurtka. Czysta, wyprasowana, aż zagięcia wyglądały jak wykute w kamieniu. Na środku piersi i pojedynczy nabój kalibru 9 mm. Mosiężny, połyskujący jak mrugnięcie. Bez notatki. Bez odcisków palców. Nic prócz lekkiego szelestu zasłon. Sprawdziłam każdy pokój. Żadnych śladów włamania. Żadnych tropów na drewnianej podłodze. Mój syn spał spokojnie. Usiadłam pod jego drzwiami aż do świtu. Nabój chłodził moją dłoń. O 7 rano byłam w bazowym biurze prawnym. Mundur nienaganny. Kawa nieruszona. Kapitan Ellis, prawnik przydzielony do spraw ochrony, zerknął na kurtkę w mojej torbie dowodowej i wskazał mi krzesło. Jesteś pewna, że wejście było czyste? Żadnych śladów siłowego włamania? Tak, i powiedziałam, przesuwając nabój po jego biurku. Więc ktoś miał klucz. Albo wiedział, jak być cicho. Zarejestrował przedmiot, potem otworzył protokół dla sygnalistów. W ciągu godziny mój plik opatrzono flagą ochrona awaryjna. Dodatkowe patrole przy domu. Priorytetowa linia do bazy. Tymczasowe zakwaterowanie na miejscu, jeśli zechce. Podpisałam wszystko bez mrugnięcia okiem. Lista sądowa pojawiła się w południe. Gerrit jakoś zdążył zadzwonić do mojej matki, zanim w ogóle ją zobaczyłam. Telefon zawibrował, gdy wychodziłam z biura. Jego wiadomość głosowa trwała tylko 8 sekund. Ale odtworzyłam ją dwukrotnie, by się upewnić. Nie jesteś jedyną Harwell, która potrafi strzelać. Sala sądowa czy trumna, siostrzyczko? Wybieraj. Wysłałam nagranie do ochrony. Potem wyciszyłam telefon. Strach jest przydatny tylko jeśli każe ci iść dalej. Popołudnie przyniosło nagłą, ciężką ulewę. Gdy grzmoty wstrząsały powietrzem, wspomnienia wyłoniły się bez zaproszenia. 10 lat wcześniej. Błotnista kantyna w wysuniętej bazie. Ojciec ogłaszający, że będzie zastępcą dowódcy podczas kolejnej misji. Łyżka Garreta zadzwoniła o jego tacę. Później tej nocy znalazłam go samego w latrynie. Twarz zakrwawiona od uderzania w lustro, aż pękło. Przez spękane szkło wysyczał. Nigdy więcej drugi. To był nasz ostatni wspólny posiłek jako bracia. Gdy błyskawice zgasły, nadeszła decyzja. Otworzyłam moją starą listę kontaktów i... Gdy zadzwoniłem, pułkownik Hansen, emerytowany, odebrał przy drugim sygnale. Jego głos był chropowaty, jakby na stałe obtarty pyłem Teksasu. Jeśli chodzi o twojego brata, już zarezerwowałem lot, powiedział, zanim zdążyłem cokolwiek powiedzieć. Twój ojciec uratował mój pluton w 03, nadszedł czas, by spłacić dług. Potem zadzwoniłem do sierżanta Millera, spokojnego technika, który naprawił łączność tamtej nocy, gdy Gerrit dokonał sabotażu. Odszedł już z wojska, ale jego głos nadal był równy, spokojny, gotów do zeznań.
Proszę powiedzieć, kiedy odpowiedział. Na noc będę gotów. Tworzył się powoli, lecz nieugięcie, mały mur świadków. Wracałem do domu, prowadząc pod niebem w kolorze bursztynu. 2 przecznice od mojego podjazdu znów zobaczyłam czarnego Chargera, nieruchomo tkwiącego pod zgaszoną latarnią. Sylwetka za kierownicą ani drgnęła, a mimo to czułam ciężar jego spojrzenia. Zwolniłam odrobinę tyle, by rozpoznał moją twarz, a potem bez oznak strachu skręciłam na podjazd. W domu panowała cisza, ale napięcie wibrowało w ścianach. Sprawdziłam okna, potem usiadłam przy kuchennym stole tam, gdzie wcześniej leżała kurtka. Zadzwonił telefon. E-mail z bazy, potwierdzono analizę cyfrową, powiadomienie sądowe wyciekło przez pracownika administracji. Miał w sieci długą historię wpisów popierających Progar Red. Już był w areszcie. Tuż przed północą wiatr zatrząsł huśtawką na werandzie. Próbowałam czytać zeznania, ale każdy trzask drewna odwracał moją uwagę w stronę drzwi. O 23:58 pojedyncze, ciche, zdecydowane pukanie. Spojrzałam przez wizjer. Nikogo. Tylko pudełko po butach na wycieraczce. Karton nasiąkał deszczem. W środku, pod warstwą bibułki, leżała moja legitymacja wojskowa. Przecięta na pół czerwonym stemplem. Anulowana. Świt przebił się przez żaluzję na długo, zanim moja świadomość dogoniła wskazówki zegara. Całą noc chodziłam w kółko z tą unieważnioną tożsamością w dłoni, ćwicząc odpowiedzi na pytania, których jeszcze nikt nie zadał. O 8:30 przekraczałam plac Musztry, w galowym mundurze, szpilki wystukiwały rytm na zmarzniętym asfalcie. Urzędnik przy drzwiach sądu zeskanował moją plakietkę w systemie wciąż aktywną, dzięki Bogu, i skinął, bym weszła do małej sali sądowej wyłożonej drewnem. Wewnątrz brzęczało jak przy linii wysokiego napięcia. Reporterzy, oficerowie, podoficerowie na rozkładanych krzesłach wzdłuż tylnej ściany. Gdy podeszłam do stołu dla świadków, błysk rudej czupryny w pierwszym rzędzie ścisnął mi żołądek. Kevin Harwell. Nasz zbłąkany kuzyn. Wyżukony z armii za sprzedaż noktowizorów na eBayu. Teraz oparty nonszalancko w garniturze, jakby przyszedł na walkę bokserską. Uniósł 2 palce w luźnym salucie. Rękawy podjechały, odsłaniając tani tatuaż dzwonu wolności w ten sam, który on i Gerrit zrobili sobie po pierwszym weekendowym przepustce. Puls mi przyspieszył, ale twarz pozostała lodowata. Szeryf wezwał salę do porządku. Wstaliśmy, gdy wszedł skład 3 sędziów. Srebrne gwiazdy na ramionach błyszczały pod jarzeniówkami. Zaraz po tym, jak usiedliśmy, prokuratura wezwała pułkownika Hensena. Wszedł z wyraźnym utykiem, nogi sztywne od odłamków z Bagdadu. Rozwinął swoją deklarację. Mówił powoli, z namysłem. Opisał, jak dzienniki operacyjne z naszego pobytu w 2016 roku zostały zmodyfikowane nie przez autora, ale innego oficera. Podał numer pliku. Każdy w sali wiedział, o kogo chodziło. Gerrit. Obrona zaatakowała. Pułkowniku, czy to możliwe, że zmiana była zwykłą pomyłką administracyjną? Popełnioną, powiedzmy, przez panią generał Harwell, w stanie napięcia psychicznego po porodzie. Nie mrugnęłam, choć żółć podeszła mi do gardła. Hensen tylko poprawił okulary. Panie mecenasie, powiedział. Fajon urodziła 2 lata po tej misji. Chronologia mówi sama za siebie. Zaszemrała sala. Sędzia stuknął młotkiem. Gdy przyszła moja kolej, obrona próbowała tej samej sztuczki. Generał, dokumenty wskazują, że leczyła się pani z depresji poporodowej. Czy ta choroba mogła zaburzyć pani wspomnienia? Pochyliłam się nad mikrofonem. Pozwoliłam ciszy się przeciągnąć. Mecenasie, depresja nie kasuje danych GPS. Nie wymazuje nagrań z radia. Ani tego, że mój brat zostawił 2 rannych żołnierzy pod Falużą. Szmer rozszedł się po galerii. Kevin zbladł. O 11:00 ogłoszono przerwę na kawę. Wyszłam na korytarz, by sprawdzić wiadomości i niemal upuściłam telefon. Stan konta, 2 centy. Niżej, powiadomienie z opieki społecznej.
Anonimowe zgłoszenie o zaniedbaniach. Agent już w drodze, by przesłuchać moją nianię. Poczułam, jak korytarz się przechyla, ale szeryf weteran Marines złapał mnie za łokieć. Proszę wracać. Za chwilę usłyszy pani coś, czego będzie chciała pani posłuchać. W środku przygaszono światła. Technik postawił na wózku starą czarną nagrywarkę. Zagrzechotała statyka. Potem w sali zabrzmiał głos mojego ojca, mocny, choć szorstki od piaskowych burz i lat. Alfa, utrzymać pozycję. Gerrit się kłócił. Twierdził, że ma wyższy stopień niż kapitan na miejscu. Nalegał na nieprzemyślany atak. Potem znów głos ojca i cichszy, z cieniem smutku. Jeśli ktoś zapyta, ta operacja nigdy się nie odbyła. A jeśli moja córka komuś o tym powie, jest skończona. Nagranie zakończyło się trzaskiem jak łuska, która upadła na beton. Przez ułamek sekundy nikt nie oddychał. Główny sędzia odchrząknął, głosem spiętym jak kabel. Ogłaszam przerwę do godziny 9 rano. Sąd się oddala. Młotki uderzyły jednocześnie. Zebrałam swoje notatki, nogi drżały od tłumionej furii. Kierowałam się do wyjścia, gdy Kevin wstał i zastąpił mi drogę. Pachniał tanią wodą kolońską i bez rozgoryczenia. Jutro stracisz wszystko, szepnął kwaśnym oddechem pachnącym miętowym likierem. Odsunęłam się, ocierając się o jego ramię z większą siłą, niż pozwalała etykieta. Wyszłam na zimowe słońce, które odbijało się oślepiająco od szyb. Pod flagą czekał sierżant Miller. Skinął głową znak, że ostatni świadek, lekarz, którego Gerrit zostawił, dotarł na bazę. W uszach nadal brzmiała groźba Kevina, gdy drzwi znów się otworzyły. Następnego ranka oczekiwałam kolejnej wrogiej twarzy. Zamiast tego wszedł szeryf, a za nim i moja matka. Blada, lecz stanowcza. W rękach trzymała cienką teczkę. Cała sala wstrzymała oddech. Nie widziałyśmy się od naszej kłótni w sprawie magazynu. Usiadła na miejscu świadka, poprawiła spódnicę i podniosła głowę. Wysoki sądzie, zaczęła, głos drżał, lecz każde słowo brzmiało donośnie. Gerrit zamarł. Nawet jego adwokat wyglądał na oszołomionego. Proszę podać swoje pełne imię, poprosiła prokurator. Evelyn Marian Harwell i odpowiedziała, patrząc mi prosto w oczy. Jestem tutaj, by naprawić swoje zaniedbanie. Wyjęła pożółkłą kopertę. Charakter pisma ojca był nie do pomylenia. Fan dostała ten list. To miało zostać zapieczętowane, chyba że Gerrit się zagubi. Gdy rozwinęła papier, sala pochylała się do przodu. Jeśli Gerrit pójdzie tą drogą, chroń Fallon. To ona słucha. Ona prowadzi. Zignorowałam to, bo przyznanie się oznaczałoby wybór między dziećmi. Wybrałam ciszę. I to był błąd. Zapadł szept. Matka wytarła policzki i kontynuowała. Nasz kuzyn przysłał mi dowody, fałszywe księgi, fałszywe wyciągi. Wierzyłam, że modlitwa uleczy, co dyscyplina zawiodła. Nie mogę już spalać prawdy. Sprzeciw. Zawołała obrona. Niezweryfikowane. Świadek przedstawiła oryginalną korespondencję pułkownika Harwella, odparł sędzia. Sprzeciw oddalony. Uderzenie młotka zabrzmiało jak strzał. Gerrit wybuchł. Kłamie. Zawsze ją faworyzowali. Rzucił się do przodu, ale dwóch żandarmów powstrzymało go. Splunął, kamery cykały jak cykady. Pożałujesz tego. Wychrypiał w stronę mamy. Ona się zatrzęsła, ale dokończyła. Po zejściu z mównicy spotkałyśmy się w korytarzu. Bez objęć. Tylko jej dłoń musnęła mój rękaw, jakby prosiła o pozwolenie na oddech. 23 minuty później wróciliśmy na salę. Gerrit skuty. Sędzia przeczytał wyrok. Wszystkie zarzuty wobec mnie oddalone. Dochodzenie przeciwko kapitanowi Garrettowi Harwellowi wszczęte. Awans anulowany, pozwolenie na broń cofnięte. Każde zdanie jak ciężar zdjęty z moich barków i złożony na jego. Sala wstała. Saluty nie były dla sędziego. Były dla mnie.
Odwzajemniłam je, dłoń drżała, ale trzymałam ją wysoko. Mama płakała jak dziecko na pierwszym pogrzebie. Na zewnątrz zaczepił mnie adiutant. Generał Harwell podał mi małą kopertę. W środku jedno zdjęcie. Tata i ja, 20 lat wcześniej, śmiejący się przy wgniecionym dżepie. Na odwrocie, prowadź ich dobrze, Gita. Zrozumiałam, nie wykonuję już rozkazów. Idę tam, dokąd ja wybrałam. Tego ranka, gdy wyruszyłam na wschód, sąd był już tylko cieniem w lusterku. Rok później, deszczowy czerwiec. Zatrzymałam się przed kliniką w Beteście. Budynek niepozorny, ale cisza wokół miała ciężar ludzi składających się z powrotem do kupy. Otworzyłam list. Fallon, słyszałam, co zrobiłaś dla kobiet w Hehoflight. Moja córka ogląda twoje filmy. Dziękuję. Bez podpisu. Tylko inicjał. Nie potrzebowałam więcej. Ten list dał mi więcej siły niż jakikolwiek medal. Gerrit. Tytuły z zimy mówiły wszystko. Kapitan zdegradowany, oskarżony o groźby i fałszerstwa. Nie świętowałam. Ale nie płakałam. Czasem sprawiedliwość brzmi jak młotek. Innym razem, jak cisza za tobą. Później odwiedziłam mamę w domu opieki. Siedziała przy fontannie. Podała mi kopertę. Napisałam to po procesie. Jej pismo było równe, wyuczone. Pozwoliłam, by strach zrobił ze mnie tchórza. Myślałam, że milczenie chroni rodzinę. Chroniło tylko mnie. Przepraszam. Kocham cię. Nie błagała. Nie przemawiała. Patrzyłyśmy, jak kręgi z fontanny osiadają. 3 tygodnie później objęłam nowe stanowisko w Fort Meade. Sala, 10 kobiet, buty wypolerowane, notatniki gotowe. Pani generał, zapytała jedna. Dlaczego nie zrezygnowała pani, gdy zrobiło się ciężko? Oparłam się o mównicę. Opór to nie ciche cierpienie. To przetrwanie do momentu, gdy można mówić. Tak, by kolejna kobieta nie musiała czekać tak długo. W ich twarzach widziałam dawną siebie. Niespokojną, niepewną, ale nieugiętą. W październiku wróciłam sama do Camp Nelson. Liście klonów płonęły czerwienią. Klęknęłam przy grobie taty, położyłam jego starą srebrną gwiazdę na nagrobku. To już, tato, szepnęłam. Odpoczywaj. Promienie słońca odbiły się od moich pagonów jak drobne gwiazdy na granicie. Gdy odchodziłam, ktoś zawołał z zagrobów. Generał Harwell, musi pani coś zobaczyć. Odwróciłam się. Gotowa. Cokolwiek to było, tym razem stawię temu czoła po swojemu.